No i dzień dobry, dobry wieczór. Lato się zaczęło, a ja wracam z nową recenzją, ale że lato to właśnie też taki czas, kiedy robimy dużo zdjęć i dużo się fotografuje i właśnie ta moja recenzja dzisiejsza też nawiązuje do tych zdjęć, do tych fotografii, no bo kiedy wyjeżdżamy, kiedy się spotykamy ze znajomymi, to często łapiemy za aparat, no dzisiaj to chyba większość łapie za telefon, no i cykamy sobie te zdjęcia i nie oszukujmy się, cykamy ich naprawdę masę, no i chciałoby się gdzieś tam czasami, albo sobie obiecujemy, że zostawimy sobie to zdjęcie, będziemy mogli potem do niego wrócić, ale zazwyczaj kończy się tak, że te zdjęcia gdzieś lądują na jakimś twardym dysku, gdzieś w jakiejś chmurze, zostają na telefonie, potem telefon się wymienia i za jakiś czas po prostu o nich zapominamy. Ja kiedyś drukowałem dużo więcej zdjęć, ale komu się dzisiaj chce chodzić do fotolabu i tak gdzieś miałem cały czas z tyłu głowy to, żeby rozejrzeć się za tym tematem właśnie tych drukarek jakichś do telefonów i tutaj z pomocą przyszedł mój kolega, dzięki Bakcik za pokazanie tego sprzętu, ale też przy okazji chcę podziękować osobom, które wspierają już mój kanał. Jeżeli macie taką chęć, niestety muszę się tutaj zareklamować, jeżeli macie taką chęć, to jest to naprawdę niewielki koszt, chyba 7 czy 8 zł miesięcznie, taki poziom jest tam najniższy ustawiony na YouTubie i zachęcam. No i zachęcam też do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, bo to serio mi pomaga i bez tego jest mi się ciężko dalej rozwijać. No i właśnie tak wracając do tematu, to gwiazdą dzisiejszego filmu jest ten oto sprzęt, to jest drukarka Canon Selfie CP1500. Ja ją kupiłem za około 5,5 stówki na Allegro. Tak to wygląda. Tutaj mamy wkład taki na papier, tutaj wkładamy sobie właśnie ten papier i na nim właśnie drukujemy. Sama drukarka jest dość mała, niewielka. Tutaj mamy właśnie to miejsce, gdzie wkładamy sobie ten papier. Wyświetlacz, z tyłu miejsce na baterię. Niestety tej baterii tutaj w komplecie nie ma, ale mamy zasilacz. Jedzie do mnie już taka bateria z AliExpressu, kosztuje około 6-7 dyszek. Tutaj mamy złącze na karty pamięci, wchodzi nam tutaj spokojnie karta SD i możemy z niej drukować. Ja drukuję głównie z telefonu. No i tak porównując nawet, to akurat tutaj mam jeden z aparatów Instaxa, porównując to nawet sobie tutaj do drukarki, to nie jest to nawet nie jest ta drukarka jakoś ultra dużo większa, no może 2 razy jak taki Instax i Instax to jest naprawdę fajna rzecz. Natomiast mi to nie wystarcza, mam tutaj troszeczkę tych zdjęć właśnie z Instaxa, wziąłem sobie tutaj troszeczkę, mam tu zdjęcia i tak jak się dzisiaj na nie przyglądam, to tak naprawdę nawet nie do końca pamiętam, kto na którym zdjęciu jest, a no nie oszukujmy się, jeżeli utrwalamy jakieś tam wspomnienia, to chciałoby się mieć tą jakość tego zdjęcia i móc sobie spojrzeć później w przyszłości albo komuś pokazać i żeby to miało jakąś jakość. Mam tu też 2 fotki, które już wydrukowałem. Mam je zrobione i Instaxem i wydrukowane tutaj na Canonie. Różnice, no widzicie, przede wszystkim to na tym Instaxie zdjęcie zrobione wydawało mi się prawidłowo, jest nieco przepalone. No a to, co jest fajne właśnie w tej drukarce Canona, to jest to, że te zdjęcia możemy porównać do zdjęć drukowanych gdzieś w Fotolabie. No a kto z nas dzisiaj chodzi do Fotolabu, więc taki Fotolab własny, domowy to jest fajna sprawa. Ja akurat kupuję papier do 10×15, jest tutaj kilka możliwości. Dla mnie akurat najbardziej odpowiedni rozmiar. Do drukarki możemy sobie bezpośrednio od razu włożyć kartę pamięci, drukować sobie tutaj z ekranu od razu z karty pamięci. Natomiast ja drukuję od razu z aplikacji, telefon łączy mi się przez Wi-Fi z drukarką. Jest dedykowana aplikacja Canona, która się nazywa Selfie. Parowanie tego to jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Z tego co widziałem tylko jeszcze to takie narzekania w internecie w ogóle na aplikację i że nie ma tutaj języka polskiego. Naprawdę wydaje mi się, że no faktycznie mógłby być, ale rzeczywiście nie ma tutaj niczego takiego skomplikowanego. Aplikacja jest też bardzo prosta w obsłudze. No i mamy tutaj bardzo dużo feature'ów w wodotrysku. Mamy ramki, mamy datę, którą możemy ustawić w którymś miejscu, mamy dymki, możemy na przykład zrobić sobie jeszcze kolaże jakieś, a mało tego jeszcze mamy możliwość narzucania różnych stempli, różnych takich bajerów i to, co jest fajne, to też to, że aplikacja pozwala nam na dokładanie własnych stempli, no i tutaj możemy na przykład pobrać sobie takie stemple, takie grafiki, powiedzmy, że z Pixabeya, wystarczy wejść właśnie na Pixabeya, czy z komputera, czy z telefonu, wybrać sobie jakiś tam temat, powiedzmy, niech to będzie rakieta, no i dalej ustawiamy po prawej stronie w menu mamy, że to jest ilustracja, bo to musimy wybrać. No i sprawdzamy, żeby pobrać obrazek bez tła i taki obrazek możemy sobie jako stempel umieścić na zdjęciu już bezpośrednio do druku. A samo zdjęcie możemy wydrukować sobie albo jako błyszczące, albo satynowe, albo tak ustawić sobie pół na pół. Żeby drukować na tej drukarce potrzebujemy i papieru, i taśmy do drukowania. Mam tutaj taką taśmę, to już jest taśma zużyta, taka kasetka. Zaraz Wam jeszcze pokażę później, gdzie to się wkłada. I najlepiej, żeby już mieć taki zestawik do drukowania, ja przynajmniej kupuję sobie właśnie takie zestawy.
gdzie mamy 108 sztuk papieru 10×15, plus mamy właśnie dwie takie taśmy. I koszt takiego zestawu to jest około 100 zł, czyli samo drukowanie wychodzi nas około złotówki za jedno zdjęcie, przy czym w Instaxie to wychodzi od 4 do 5 zł, a nawet czasami więcej. Wychodzi nas tutaj dużo taniej niż jakbyśmy to robili Instaxem. No i jeżeli chodzi o druk, to jest drukarka termosublimacyjna. To znaczy, że ona drukuje nie tuszem, tylko drukuje na takiej specjalnej folii. I właśnie tutaj mamy w tych arkuszach, w tych takich kartridżach mamy właśnie tą folię. I te kartridże wkładamy sobie tutaj właśnie z boku do drukarki. No i ten barwnik, który mamy tutaj na tych taśmach, jest podgrzewany i przenoszony na papier i dzięki temu kolory łączą się bardzo płynnie, bez żadnych kropek, a zdjęcia mają właśnie jakość porównywalną z tymi z labu fotograficznego i sam druk trwa około minuty i jest podzielony jakby na 4 etapy. Drukarka przesuwa papier do przodu, do tyłu 4 razy i każdy kolor jest nanoszony osobno. Najpierw mamy żółty, potem magenta, różowy, potem cyjan, niebieski. I na koniec nakłada nam taką warstwę ochronną i dzięki temu zdjęcie jest odporne na zachlapania na wodę. Widzicie, tutaj ja robiłem trochę tych testów takich z tą wodą i naprawdę mocno to zdjęcie katowałem pod kranem. I jedyne, co się tutaj pojawiło, to tak jak patrzę, to tylko takie delikatne ślady na bokach, ale rzeczywiście to nie są zdjęcia przeznaczone do tego, żeby trzymać je pod wodą, tylko po prostu one są rzeczywiście odporne na te zachlapanie. Więc tak podsumowując, ta drukareczka to jest taki kompromis pomiędzy mobilnością, ceną i jakością, no bo możemy ją też zabrać tak samo na imprezę jak i Instaxa. Jeżeli mamy jeszcze tą baterię, no to wiadomo, że to jest dużo prościej, ale jeżeli gdzieś jesteśmy, gdzie można przypiąć kabel, no to też nie ma żadnego problemu. No i dużym plusem jest to, że jest naprawdę niewielka. No tutaj mamy Instaxa, mamy tutaj drukarkę, więc na imprezie razem z telefonem sprawdzi się świetnie. Więc jeżeli szukasz takiego sprzętu i czegoś więcej niż wydrukowanie tylko pamiątkowej fotki z imprezy, to jest świetny wybór. Ja troszeczkę tego szukałem, kilka tych sprzętów przeglądałem i dla mnie to jest chyba najlepszy wybór. Dzięki Wam dzisiaj. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i do wspierania kanału. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć!